To jest raport specjalny podcastu Świat o powodzi w Europie Środkowej. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 16 września 2024 roku. Rośnie liczba ofiar powodzi, jakie przetaczają się przez Polskę, Czechy, Austrię i Rumunię. Do tej pory żywioł kosztował życie co najmniej 8 osób. W Polsce najgorsza sytuacja jest teraz na Opolszczyźnie. Burmistrz Nysy zarządził po południu ewakuację całego miasta. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Fedusio. W komunikacie burmistrz Nysy apeluje o podporządkowywanie się poleceniom służb. W mieście działania zabezpieczające wspiera wojsko oraz straż pożarna. Obie te formacje próbują załatać powstającą już wyrwę w wale Jeziora Nyskiego. Na jeziorze jest tama będąca de facto bramą do miasta. Jeśli to zabezpieczenie pęknie, Nysie grozi zalanie porównywalne z tym z 1997 roku. W mediach społecznościowych burmistrz Kordian Kolbiarz poinformował o rozpoczęciu czasowego ograniczenia zrzutu wody z pobliskiej tamy. Ma ono trwać do godziny 20. To czas, w którym mieszkańcy mają bezpiecznie ewakuować się, a służby rozpocząć konserwację naruszonego wału. 2,5 tysiąca osób ewakuowano z Paczkowa na Opolszczyźnie. Pod wodą jest już 1/4 tego miasta. Bardzo groźna sytuacja jest także w Ostrawie, mieście w Czechach położonym przy granicy z Polską. Woda przerwała pobliski wał i trzeba było ewakuować kilkuset mieszkańców. Na miejscu był specjalny wysłannik Polskiego Radia. U mnie na parterze wszystko zalane, coś strasznego. Człowiek w nocy nie wie, co się dzieje, gdy przypływają po niego łódką. Mówi mi pani Dagmar. W nocy obudziła ją sąsiadka, pani Zuzana. Razem z córką budziliśmy sąsiadkę. Waliliśmy w jej drzwi, bo ją zalewało. Krzyczeliśmy, że ma wstawać i iść na górę do nas, na 3. piętro. Bardzo się baliśmy z kuzynką i bratem, płakaliśmy, ale jak mama zadzwoniła po strażaków, to się uspokoiliśmy. Był to strach, była panika, strach, chaos. Mówi mi Denisa, mama Krystiana. Strach o dzieci. Baliśmy się głównie o dzieci, a mieszkanie zalane, z tym już nic nie zrobimy. Teraz mają nam dać jakieś ubrania, bo wszystko mamy mokre. Mamy czekać, co dalej. Relacje z Ostrawy przygotował Wojciech Stobba. Rośnie też liczba ofiar powodzi w Rumunii. Obfity deszcz wciąż pada na południu kraju. Kolejną zmarłą osobę odnaleziono w miejscowości Grivica pod Gałaczem. W powodzi, która miała miejsce w tym rejonie w sobotę, utopiło się 7 osób. Mieszkańcy zalanych terenów boją się jednak, że ich koszmar może powrócić. Powoli sprzątają swoje gospodarstwo, ale ciągle spoglądają w niebo. W tym rejonie znowu pojawiły się ulewne deszcze. Dodatkowo problemy zaczynają występować w kolejnych regionach. Woda z ulew podmyła dziś drogę w Suczawie na północnym wschodzie Rumunii. Asfalt zapadł się, w ogromną dziurę wpadło auto, w którym razem z dorosłym jechała 2 małych dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To bałkański korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. To jest podcast Świat. W Polsce rząd ogłosił stan klęski żywiołowej. Obowiązuje on w województwach dolnośląskim, śląskim i opolskim. Premier Donald Tusk zapowiedział też kompleksową pomoc dla powodzian. Z pomocą spieszą już polskie organizacje pozarządowe. Caritas Polska uruchomiła akcję Paczka dla powodzian. Paczkę z najbardziej potrzebnymi artykułami można przekazać w każdym punkcie diecezjalnej Caritas w całej Polsce. Do paczki można włożyć suchy prowiant, makaron, kaszę, cukier, konserwy, gotowe dania z długim terminem przydatności do spożycia, środki higieny, wylicza Marcin Majewski z Caritas Polska. Mydło w kostce, a także szczoteczki do zębów, a także pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, zapałki, świeczki oraz baterie. Spis artykułów dostępny jest na stronie Caritas czy w mediach społecznościowych organizacji. Paczkę trzeba odpowiednio zapakować. Ważne jest, żeby te produkty włożyć do takiego kartonu po bananach. To jest karton, który jest mocny, silny, do którego można dużo włożyć i który też jest łatwy później w transporcie. Zebrane produkty Caritas dostarczy do potrzebujących. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. A na terenach, gdzie w ostatnich godzinach woda opadła, rozpoczęło się wielkie sprzątanie. Tak jest na przykład w Kłodzku, gdzie jest Adam Górczewski. Co w tym kantorze udało się uratować ewentualnie? Nic nie udało się uratować. Wszystko jest zalane, wszystko jest zniszczone i wszystko trzeba wymienić na nowe, także straty są ogromne. Na razie staje sprzątanie, zabezpieczanie wszystkiego, drzwi, okien, które są wybite. Cały czas się boimy, że ta chałupa może rąbnąć. Samo to, że ten budynek ma jeszcze oficynę. Dostawiono z tamtej strony i ta oficyna pękła i plomby ma założone. A teraz pełne piwnice wody i odchyla się od budynku.
Cały czas my myślimy o tym, że jakby to oficynę oderwało, to by wyrwało całą ścianę. A informacje na bieżąco o sytuacji powodziowej możesz znaleźć na stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Wojciech Cegielski, do usłyszenia.